Vanquish. Gra wydana 25 maja 2017 roku przez producentów Platinum Games oraz Little Stone Software. Grę można kupić na Steam po 89 zł, a na GG Deals można znaleźć oferty z keyshopowych stron od 22 zł. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy fabuła, którą ukończyłem w bardzo krótkim czasie, mnie zaciekawiła? Czy ogólny chaos, akcja i wybuchy w tej grze są satysfakcjonujące? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Kariot i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj opowiemy sobie o wrażeniach z gry. Z gry, którą nie pamiętam kompletnie jak poznałem, ale kojarzę, że kiedyś kupiłem ją bodajże na GG Deals za 4-5 zł. Co mnie wtedy zainteresowało w tym tytule, że go kupiłem? Też nie mam pojęcia, naprawdę. Jednakże po kilku latach się wziąłem za to w końcu, bo w sumie staram się przechodzić te gry, zwłaszcza odkąd zacząłem robić ten format na YouTube. Zatem o czym w ogóle jest ta gra? Vanquish to gra dziejąca się w kosmosie, gdzie gramy członkiem oddziału specjalnego, który nazywa się Sam Gideon. Gra zaczyna się od tego, że Rosja przy pomocy wielkiego działa lub lasera w kosmosie rozpierdala całkowicie jedno z miast w USA. Oczywiście naszym zadaniem jest powstrzymać ich przed kolejną taką sytuacją, ale w tym celu musimy się udać do ogromnej stacji kosmicznej, gdzie dzieje się naprawdę sporo. Jesteśmy wyposażeni w specjalny kombinezon, który daje nam chociażby super siłę, możliwość szybkiego poruszania się oraz przez to, że to gruby pancerz, to wytrzymamy sporo kulek. Do walki natomiast mamy spory zapas broni jak pistolet, shotgun, broń maszynowa, snajperka, wyrzutnia rakiet i parę innych zabaweczek, które możemy ulepszać, dzięki czemu uzyskujemy chociażby większy magazynek. Po krótkim samouczku wkraczamy na stację kosmiczną, a tam dzieje się chaos, zniszczenie i co chwilę koło nas przylatuje ogromna ilość pocisków, granatów i Bóg wie co jeszcze. Prawdopodobnie kończy naszych kolegów żołnierzy. Gra jest bardzo dynamiczna i sporo się tu dzieje. Mało tu jest chwil spokoju i non-stop napierniczamy się z armią rosyjską. W tym przypadku robotami, czołgami czy innymi maszynami, które mają nas zabić. Przyznam, że gra choć dynamiczna, to niestety nie wciągnęła mnie jakoś szczególnie i nie czułem wielce tych emocji czy poziomu trudności. Zginąłem chyba raz i to przez własną głupotę, bo miałem misję po cichu, gdzie musiałem ze snajperki zestrzelić oświetlenie, by wieżyczki mnie nie wykryły i nie zrobiły ze mnie sera szwajcarskiego. Niestety ja od razu pobrałem wszystkie skrzynki z amunicją, w efekcie czego zamiast zyskać więcej amunicji, to ulepszyłem broń, więc w pewnym momencie nie miałem już naboi, zacząłem strzelać karabinem maszynowym i mnie zabili. Także potwierdzone, jestem debilem. Sama fabuła jest dla mnie raczej nudna i jakoś mnie nie zainteresowała. Rosja zrobiła duże boom w USA, USA się wkurwiło, więc lecę zrobić w kosmosie z dup Rosjan jesień średniowiecza i w ten sposób zapanuje pokój. Hurra! Problem w tym, że naprawdę mnie to nie interesowało, a samo strzelanie i zabijanie kolejnych hord przeciwników nie było dla mnie jakoś wielce satysfakcjonujące. Podobały mi się bronie i lubiłem ten chaos i zamęt, ale no czegoś mi tu brakowało, ale trudno mi powiedzieć czego. Nasz główny bohater sam też nie jest jakoś szczególnie ciekawą osobą i nawet momentami aktor podkładający głos naszemu bohaterowi mi nie pasował do niego, a nawet głos był źle zsynchronizowany czasem z ustami, więc wyglądało to źle. Nie wspomnę już o japońskim dubbingu, bo to już w ogóle była tragedia i synchronizacji tam w ogóle nie było. Otoczenie, wygląd postaci i bronie były blade, nieszczególnie ładne. Osobiście mi się grafika nie podobała, choć szczegóły samego kombinezonu mi się podobały, ale tak ogólnie to jakoś ta cała stacja kosmiczna była dla mnie trochę brzydka. Warto dodać, że gra jest zajebiście krótka. Aby ją ukończyć potrzebowałem około 5 godzin, a przez ten czas nie czułem żadnych większych emocji, wyzwania czy zainteresowania. Szczerze to ukończyłem ten tytuł tylko po to, by go ukończyć i tyle. Gra na Steam ma dobre recenzje, na lekko ponad 5400 ocen, 89% jest pozytywne. Niestety ja się w to nie wliczam. Dla mnie gra jest mocno przeciętna i naprawdę nie czułem większego zainteresowania, by to kontynuować, ale to zrobiłem i ukończyłem. Nie mówię, że ta gra jest bardzo zła, nie. Lubię, gdy sporo się dzieje na ekranie i to dostałem. Chaos, zniszczenie, czasem podniesienie żołnierza, aby mógł nam pomóc w walce i walki z bossami. Asortyment broni, który był dla mnie satysfakcjonujący i znalazłem swój zestaw, którego używałem większość czasu i prawie ulepszyłem wszystkie bronie maksymalnie jak się da. Podobają mi się wślizgi przy pomocy odrzutowych butów, chociaż nie jestem pewien, gdzie to dokładnie jest zamontowane i podczas tych wślizgów możemy strzelać w przeciwników, a oni mają utrudnione, by nas trafić. Więc gra ma swoje plusy i jakąś przyjemność z tej gry miałem. Jeśli chodzi o błędy, to parę razy się zdarzały. W tym chociażby żołnierze, którzy w T-pozach się poruszali, raz mi się zdarzył crash gry oraz raz czy dwa spadek FPS-ów, więc błędy momentami miałem i przydałoby się to załatać. Zakończenie gry, które nie powiem jak jest, mówi nam lub sugeruje, że mogłoby być to kontynuowane, ale od 2017 roku cisza w tej sprawie. Dlaczego? Nie wiem. Jednakże jakoś
jakoś wielce się tym nie zainteresowałem i nie szukałem informacji, bo niestety nie jestem tym tytułem zaciekawiony, ale być może kogoś z was to zainteresuje i zagra w ten tytuł, a można go czasem znaleźć za śmiesznie małe pieniądze. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie. Przydałoby się parę aktualizacji, by załatać pewne błędy, bo niestety się zdarzały. Zapomniałem wspomnieć o jeszcze jednym błędzie, gdzie był wielki robot i przy pomocy działka miałem zniszczyć 3 czołgi, ale pojawiały mi się aby 2, przez co skrypt się nie aktywował. By to rozwiązać, musiałem ze 120 Hz zmienić w ustawieniach graficznych na 60 Hz. Dopiero wtedy skrypt się poprawnie aktywował, także tak. Kilka poprawek i byłoby dobrze. Audio. Jest. Nic nadzwyczajnego dla mnie i nic wpadającego w ucho. Za to dźwięki wybuchów, strzałów i umierających przeciwników cudowne. Gameplay. Grało się ogólnie dobrze, dużo strzelania, niszczenia, sporo broni, ale nie czułem większych emocji przy tym ani większej ekscytacji podczas grania. Po prostu szedłem z progresem i tyle. Było spoko, ale nic poza tym. Grafika. Osobiście mi się nie podobała. Nie jest bardzo zła, ale nie jest też w moich oczach bardzo dobra. Jest w porządku i tyle. Podsumowując, Vanquish to tytuł dla mnie balansujący na przeciętny, a dobry. Dostałem co chciałem, czyli rozwałkę, czołgi, bronię, mord i ogólne zniszczenie, ale również otrzymałem mało ciekawą fabułę oraz mało angażujący gameplay, który momentami się psuł przez błędy i postacie, które w żaden sposób mnie nie zachęcały, czy nie były dla mnie ciekawe. Zabawne były dla mnie sprzeczki między głównym bohaterem a takim sporym mięśniakiem. To było dla mnie spoko, choć momentami sporo przeklinali, a sam klnę jak szalony. No ale mimo wszystko myślę, że polecam sobie ograć. Krótka gra, można sobie trochę postrzelać, a fabuła to w sumie idzie na boczny tor, więc lepiej się skupić jedynie na ostrzelaniu kolejnej hordy przeciwników. To tyle, dziękuję za oglądanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!